Cześć, tu podcast Bez Ram. Ja nazywam się Karolina Borkowska i dziś porozmawiam z Zofią Nalepą. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi, że tu jestem. Zosia jest artystką wizualną, na co dzień zajmującą się fotografią, modelingiem oraz tworzeniem kontentu na social media a propos spirytualizmu, rozwojem osobistym i wszystkim pomiędzy. Dlatego też idąc tym tropem w dzisiejszym odcinku skupimy się na tych terminach, także Zosiu, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pierwsze pytanie, takie dosyć streszczające nasz termin. Dla osób, które pierwszy raz spotykają się ze słowem spirytualizm, jak byś go wytłumaczyła? Ja myślę, że po polsku jest łatwiej powiedzieć duchowość i to jest właśnie to życie w czymś ponad fizycznym światem. Mogę zatem stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju akceptacja samego siebie, swojej osobowości oraz ludzi, którzy się znajdują wokół ciebie. Także wydaje mi się, że bardzo pozytywnie wpłynął na twoje postrzeganie rzeczywistości, prawda? Tak, to prawda. Zdecydowanie ułatwił mi życie, mogę powiedzieć, i nauczył mnie empatii. Wydaje mi się, że to jest ta najwyższa wartość, którą wyjmuje się właśnie ze spirytualizmu czy z tej duchowości, ta empatia do siebie i do innych osób. I też takie podejście, że nie wszystko jest o nas, że nie musimy się przejmować wszystkim, bo tak naprawdę każdego życie jest o nim samym i jesteśmy tylko swoimi lustrami, czyli odbijamy nawzajem jakieś swoje frustracje czy radości i może nas to łączyć, a nie dzielić. Okej, czyli w takim razie, jeżeli pokochamy samych siebie, nie będziemy potrafili pokochać otaczającej nas rzeczywistości. Mogłabyś potwierdzić te słowa? Tak, bo będziemy chcieli, psychologicznie patrząc na to, będziemy chcieli się upewnić w tym, że jesteśmy niekochanymi osobami, czyli znajdziemy relacje, które będą nam to potwierdzać. Ludzi, którzy nie będą nas kochać, ludzi, którzy będą nas oszukiwać. Znajdziemy odpowiedzi w świecie zewnętrznym na to, jak sami siebie widzimy. Okej, taka rada od ciebie dla naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę ze spirytualizmem, właśnie jakie pierwsze kroki powinien podjąć? To jest ogromny temat i wydaje mi się, że przynajmniej ja zaczęłam od takich nauk buddyjskich, taoistycznych, ale też nie jestem w stanie do końca powiedzieć, gdzie to się wszystko dla mnie zaczęło, bo od zawsze w życiu miałam magię. Po moim domu chodzą elfy i to nie jest żart w moim domu. Czy jakieś skrzaty. Gdzieś tam zawsze była też w moim życiu psychologia, którą się fascynuję. Ale wydaje mi się, że najłatwiej jest tak naprawdę wpisać na YouTubie coś, albo posłuchać takich mistrzów buddyjskich, guru buddyjskich, którzy o tym mówią w bardzo prosty sposób i bardzo prostymi słowami. Na przykład tłumaczą, z czego wynika złość, jak kochać innych i są to słowa pełne takiej pasji, miłości. Czy był jakiś krytyczny moment w twoim życiu, kiedy potrzebowałaś, czułaś, że po ten spirytualizm chcesz sięgnąć? Ja po niego nie sięgałam, on do mnie przyszedł. W jaki sposób przyszedł? W momencie, w którym... No to był bardzo taki ciemny moment mojego życia, gdzie bardzo byłam niezgodna ze sobą i z całym światem. I miałam taką myśl, że chciałabym zniknąć i leżałam na łóżku myśląc, że wolałabym zniknąć, bo to nie chodziło o to, że umrzeć, chodziło o takie zniknięcie. I to był taki pierwszy moment, kiedy miałam tak zwana śmierć ego, czyli zabicie tego siebie, którym się uważa, że jest. I nie wiem, może to właśnie dzięki manifestacji, ale YouTube zaczął mi podrzucać takie wschodnią filozofię i wszystko o manifestacji i duchowości, więc to wtedy on do mnie przyszedł, to wszystko do mnie przyszło. I dzięki temu, że do ciebie przyszło, uporałaś się z tym, co miałaś w swojej głowie. Tak, znalazłam narzędzia, bo tak naprawdę to są narzędzia, którymi ja akurat umiem operować i dla mnie są przyjemne. Okej. Wspomniałaś o manifestacji, czyli prawie przyciągania. Jak byś rozszerzyła ten termin? Tak bardzo w skrócie mówi się, że przyciągamy to, kim jesteśmy. Ludzie często mylnie myślą o tym, że przyciągamy to, co chcemy. No ale to właśnie działa tak, że
wszystko jest wibracją, my jesteśmy daną wibracją, nasze słowa są wibracją, myśli są wibracją i my przyciągamy podobne wibracje, jakimi jesteśmy, czyli żeby się zmienić, żeby zmienić nasze życie zewnętrzne, na początku musi zajść zmiana wewnątrz i ona się dopiero manifestuje na zewnątrz. Sądzisz, że żeby sięgnąć po spirytualizm i manifestację właśnie trzeba być odważnym? Myślę, że tak. Bo tutaj my manifestujemy całe życie, cały czas i każdy jest spirytualny, każdy jest duchowy. Tylko jeżeli już robimy to świadomie i to właśnie to słowo świadomość jest tutaj ważne, to bierzemy na siebie odpowiedzialność za swoje czyny w końcu i życie przestaje nam się przytrafiać, przestajemy być ofiarami życia, tylko faktycznie je tworzymy. I nawet jeżeli zostajemy tą ofiarą, to już mamy świadomość, że to my to wybraliśmy. Boimy się wyjść gdzieś tam poza ten schemat, w którym żyliśmy cały czas. A myślisz, że dlaczego boimy się wyjść poza ten schemat? Czy on jest nam z góry nałożony i my się boimy odbioru społeczeństwa? Czy masz jakąś inną teorię na ten temat? Na pewno boimy się odbioru społeczeństwa, jeżeli nie mamy wokół siebie ludzi, którzy akceptują zmiany. Na pewno boimy się samej zmiany siebie, bo człowiek jest taką istotą, która woli rzeczy niezmienne, czuje się wtedy bezpieczny, a jeżeli chcemy zmienić siebie od wewnątrz, to znika całe nasze poczucie bezpieczeństwa i musimy je budować na zupełnie nowych wartościach, które do siebie wkładamy. To, co mówisz, wydaje mi się, że bardzo dobrze wpływa na psychikę, zwłaszcza młodego człowieka żyjącego w XXI wieku, teraz w trakcie trzeciego lockdownu. Uważasz, że ludzie powinni posiadać większą wiedzę na temat manifestacji i jak po nią sięgnąć, jak zacząć taką przygodę? Wydaje mi się, że tak, może nie nawet samej manifestacji, ja uważam, że powinniśmy budować świadomość w społeczeństwie. Nasze społeczeństwo ta świadomość nie jest wysoka, świadomość siebie nie jest wysoka, taka świadomość tego, co zachodzi w nas samych psychicznie nie jest wysoka i przez to też bez tej świadomości, jak działamy, nie da się świadomie ani manifestować i tak naprawdę można sobie zrobić więcej krzywdy niż dobrego. Ta świadomość właśnie, o której mówisz, wydaje mi się taką samoistną akceptacją oraz właśnie zrozumieniem siebie, swojej osobowości. Dlatego też mam do Ciebie pytanie a propos akceptacji. Jak zaakceptować siebie? Jakie masz na to rady? Bo jest to dosyć ciężki temat, zwłaszcza w naszych czasach. Tutaj jest bardzo dużo tego, bo jest tak naprawdę tysiące sposobów na różne rzeczy. Mi najbardziej pomaga taka myśl, że na ogół nie akceptujemy jakichś zachowań w sobie, albo myślimy cały czas o tym, jak coś zrobiliśmy ten rok temu i się tego wstydzimy, albo myślimy sobie, że moglibyśmy zrobić coś lepiej, a tak naprawdę nie mogliśmy, bo byliśmy na danym poziomie świadomości, mieliśmy daną wiedzę, mieliśmy daną jakąś taką siłę przebicia i faktycznie mogliśmy zrobić coś, co było nie okej w przyszłości, ale właśnie teraz mamy wybór, możemy wybrać dalej i nauczyć się z tego błędu. Siła przebicia. Jak po nią sięgnąć? Jak się wyróżnić? Jaką miałabyś na to radę? Taką prosto z serducha. Chyba być odważnym i tyle. No bo tak naprawdę ja głęboko wierzę, że każdy jest dziwny i każdy jest różny, bo jeżeli kogoś poznasz głębiej, to widzisz te takie dziwne rzeczy o nim, albo nie ma takich samych ludzi. Ludzie nie są nudni. To jest po pierwsze i trzeba się odważyć być sobą, a wydaje mi się, że najłatwiej to zrobić. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo wstydliwa i taka zamknięta w sobie, przynajmniej byłam, ale wychodzenie spoza swojej strefy komfortu, co nie musi być od razu ubieraniem piór gdzieś tam i wychodzeniem na dwór, ale może być nawet, nie wiem, zmianą kawy dla kogoś, kto pije tylko jedną kawę. To może być nowy kolor. Po prostu coś, co jest inne, jest jakieś nowe, jest niepewne i tak krok po kroku się otwierać na właśnie te nowości. Czyli po prostu malutkimi krokami sięgamy większego celu, którym jest akceptacja naszych osobowości. Powiedziałaś właśnie, że dziwność jest
piękna. Nie wydaje mi się, żeby ludzie naszego XXI wieku również ten termin tak postrzegali. Myślisz, że dlaczego tak jest? Wydaje mi się, że tak to, z jednej strony tak to postrzegają, patrząc na filmy, na to, co się dzieje w seriale, jakby chcemy dziwnych bohaterów, chcemy innych bohaterów, niesamowitych, jakichś tam, no, kochamy wielkich ludzi, kochamy artystów, oni wszyscy mają jakieś dziwne rzeczy, mają dziwne nawyki. Wydaje mi się, że to nieakceptowanie dziwnych osób w społeczeństwie takim codziennym wynika właśnie stąd, że dużo ludzi boi się być dziwnym, być sobą, przez co, tak jak wcześniej mówiłam, przerzuca to na inne osoby i mówi: nie, ty nie możesz być dziwny, bo ja nie mogę być dziwny i to mnie boli, że ty jesteś dziwny. Czyli to jest takie porównywanie się. Patrzymy na innych przez pryzmat swojej osobowości. Jeżeli my nie potrafimy wyjść poza schemat, to dlaczego inna osoba może potrafić? Dokładnie, i dlatego nas to tak irytuje. Właściwie wszystkie rzeczy, które... To jest fajne. Ja tak lubię myśleć, jeżeli się czymś zdenerwuję, albo zobaczę coś, albo ktoś coś powie i wzburzy to we mnie duże emocji, to nie zastanawiam się, dlaczego ta osoba tak do mnie mówi, tylko co we mnie ja nie akceptuję, że tak bardzo mnie to zabolało. Zosia, ty jesteś artystką. Wiem, że interesujesz się szeroko pojętą kulturą, a dlatego mam do ciebie pytanie. Czy uważasz się za bardziej wrażliwą osobę? Myślę, że na pewno pozwalam sobie na większą wrażliwość, bo nie wydaje mi się, że jakby jestem bardziej wrażliwa. Zresztą to jest cecha, empatia, bo tu chodzi o empatię, jest czymś wyuczonym, można się tego nauczyć. Ale myślę, że tak. Myślę, że przez to otoczenie sztuką, co też miałam w domu i sama uwielbiam otaczać się sztuką, rozumiem więcej, bo pozwalam sobie na przykład wejść w rolę bohatera filmu, który oglądam i zobaczyć, jak on patrzy na świat, albo spojrzeć na obraz i zastanowić się, co on dla mnie w taki emocjonalny sposób przekazuje. No i nie boję się tego, bo też nie jest to dla mnie dziwne, jest to dla mnie w tym momencie dosyć naturalne. No ale na przykład w szkole nas tego nie uczą, więc dlatego myślę, że jest mało, po prostu mało jest tej empatii w społeczeństwie. W jaki sposób możemy się nauczyć empatii? To jest dobre pytanie, którego chyba nigdy w ten sposób sobie nie zadałam. I jeżeli tak o tym myślę, to wydaje mi się, że po prostu przez bycie z innymi ludźmi i staranie się ich zrozumieć, ale to też znaczy, że musimy zadawać im pytania i nie pytać się, co tam, tylko zapytać się, jak się czujesz i chcieć wysłuchać tego człowieka i chcieć go zrozumieć i też nie zamykać się na niego. Myślę, że to jest po prostu przez taką otwartość w codziennym życiu jest najłatwiej i oczywiście musimy sami być wtedy otwarci, bo nikt nie otworzy się przed nami, jeżeli my będziemy zamknięci. Zosiu, jakie są twoje artystyczne inspiracje? Wydaje mi się, że taką największą i najbardziej uniwersalną jest dla mnie pogoda. Taka melancholijna pogoda typu mgła bądź deszcz i burze. To mnie jakoś tak napawa inspiracją. Ale poza tym trudno mi powiedzieć, kto dokładnie, bo wydaje mi się, że jeżeli już inspiruję się jakimiś artystami, to wpadam w nich i drążę i za każdym razem robię to nieświadomie oczywiście, ale po to, żeby czegoś się nauczyć od nich. W zeszłym roku był to David Bowie, którego miałam bardzo silną potrzebę dowiedzenia się o nim czegoś i wiedziałam, że te informacje, których się dowiaduję, to nie są te i przeczytałam wszystkie książki, wywiady na YouTubie i filmy i pod koniec dopiero znalazłam sposób, w jaki on tworzył, bo on na początku pisał swoje postacie, a potem się nimi stawał i kiedy już ta postać mu nie wystarczała, to się z nią żegnał i stawał się nowym sobą, więc właściwie z tą manifestacją też się wiąże i to było to, czego potrzebowałam od niego. W skrócie ta inspiracja to zawsze jest coś, czego potrzebuję w życiu i po prostu mnie do tego ciągnie. Nie wiem. A czy inspirujesz się zwykłymi ludźmi, których mijasz w metrze, na chodniku, w tramwaju?
To na pewno myślę, że ja lubię obserwować. Lubię obserwować to, co jest dookoła i brzydkie, i ładne, i znajdować w tych takie elementy, które ja bym chciała mieć w sobie. I nie widzę tego jako zabierania, tylko ja szukam elementów, o których mogłabym powiedzieć, że zapomniałam. To jest takie uczucie, myślę, że każdy je miał, że czegoś się nauczysz albo o czymś dowiesz i masz takie poczucie, że to jest twoje, albo że to zawsze było gdzieś w tobie, tylko nawet nie wiedziałeś, że umiesz jeździć na nartach, albo że kochasz, nie wiem, tańczyć. I to są takie rzeczy, które wyciągam z tych codziennych sytuacji. Zosiu, nazywałaś się artystką wizualną. Czy w takim razie jesteś również wizjonerką życia? Na zasadzie, że w niespodziewanych momentach przychodzi do ciebie wizja artystyczna i którą chcesz de facto bardzo szybko zrealizować. Wydaje mi się, że można tak powiedzieć, niekoniecznie bardzo szybko. Ja raczej mam takie stoickie podejście do życia i nigdzie tam specjalnie nie pędzę, ale na pewno jest tak, z tymi rzeczami, które wymyślam, najczęściej wygląda to tak, że przyjdzie do mnie jedno słowo, albo wiem, że to będzie tytuł czegoś i zapisuję to wszystko w notesach. Zawsze noszę ze sobą notes, żeby właśnie łapać te pomysły. Czasami to jest tylko światło, czasami to jest jakiś kolor. I ja widzę pomysły jako oddzielne byty. Wydaje mi się, że właśnie z filozofii wschodniej to wzięłam nazwanie tego, co się u mnie dzieje, że te pomysły są takimi bytami, które latają i przychodzą do ludzi. I przychodzą do tych ludzi, przez których chcą być zrealizowane. I właśnie czasami przychodzą tylko w kawałku, czasami mam wrażenie, że przyjdzie ten tytuł i ten kawałek tego pomysłu czeka, jak się nim zajmę. Czy jestem godna, żeby dostać resztę tego pomysłu. I tak to widzę, a czasami mam pomysły, które po prostu wiem, że nie jestem w stanie zrealizować, albo to by było fajne, ale nie jest w moim stylu i wtedy je odsyłam. I wydaje mi się, że to tak działa, że te pomysły latają sobie w powietrzu między nami i musimy być na nie otwarci, żeby one mogły wlecieć do nas. Powiedziałaś o stoickim spokoju. Czy pomaga ci on w życiu prywatnym, zawodowym? Czy jednak ogranicza pokazywanie oraz powiedzenie tego, co czujesz, myślisz? Myślę, że pomaga. Myślę, że zdecydowanie pomaga. To nie jest ograniczenie. Ten spokój nie jest żadnym ograniczeniem moich uczuć. Jest raczej takim miejscem, w którym ja lubię przebywać i lubię żyć i ja mogę z niego wyjść. Mogę czuć każdą inną emocję, jaką tylko chcę, ale w każdym momencie mogę też wrócić do spokoju, w którym czuję się bezpieczna. Jest to taka opoka, z którą sobie chodzę. Jaki był ostatni pomysł, który właśnie takim sposobem do ciebie przyszedł? Ostatnio przyszło do mnie kilka pomysłów i robię je teraz naraz wszystko. Nie będę o nich mówić, bo nie lubię mówić o tym, co robię. Lubię to zostawiać dla siebie. Też, żeby nie robić nad sobą za dużej presji. Myślę, że to głównie dlatego. No, ale te pomysły są takimi większymi i bałam się ich podjąć, ale uznałam, że czas na właśnie wyjście spoza strefy komfortu, więc siedzę nad nimi. W tym momencie są w tej fazie, gdzie nie do końca wiadomo, co się dzieje i kto przy nich robi ale myślę, że to będzie świetna zabawa i mam wspaniałych ludzi przy nich i niedługo je pokażę. Czyli już niedługo będziemy mogli poznać twoje pomysły. Myślę, że około miesiąca i mogą już istnieć. W takim razie będziemy oczywiście z niecierpliwością czekać. Czy realizowanie wielu pomysłów naraz sprawia, że zaniedbujesz jedną rzecz na rzecz drugiej, czy jednak równoważysz swoje siły w tym wszystkim? Jak wygląda w ogóle proces twórczy artysty? Trudno powiedzieć, jak wygląda sam proces twórczy, bo on się zmienia przy każdym projekcie i każdy projekt też wymaga innych ode mnie umiejętności, innego poziomu zaangażowania, innych kompetencji tak naprawdę, więc ta praca nigdy nie jest ta sama.
czasami to wymaga zaniedbywania siebie, na przykład przy 12-godzinnych zdjęciach, ale też taka praca ma to do siebie, że mamy bardzo dużo wolnego czasu i to się balansuje. Ja akurat lubię w ten sposób pracować. Lubię albo robić dużo, albo robić nic, albo odpoczywać. Myślę, że raczej siedzę w tych skrajnościach, ale staram się trzymać balans. Używam bullet journalu. To jest taka technika robienia własnego kalendarza, który dostosowuje się do twoich potrzeb. I to mi zdecydowanie pomogło, bo trzymam te wszystkie rzeczy, które powinnam robić i wszystkie projekty, na których powinnam pracować, są tam i nie znikają. Więc mam pewność, że robię to, co powinnam, robię to, co bym chciała, a pomiędzy mam dużo wolnego czasu i gospodaruję go sobie po swojemu. Czyli mogę cię określić jako takiego freelancera z mottem sam sobie żaglem, sam sobie sterem. Tak, wydaje mi się, że tak właśnie wygląda praca freelancera, bo tak naprawdę wszystko jedno, co robisz w tych zawodach, jeżeli ty siebie nie popchniesz, to nikt ciebie nie popchnie. I tutaj trzeba być odważnym i trzeba wychodzić do ludzi i trzeba też poznawać ludzi, żeby mieć kontakty. Te zawody zdecydowanie są takimi zawodami, w których posiadanie kontaktów jest po prostu potrzebne. Z perspektywy właśnie osoby, która na co dzień jest freelancerem, jakie są zalety? Na pewno ten wolny czas, ale ostatnio dużo rozmawiałam z moją znajomą o tym, że tak naprawdę najlepszą częścią naszej pracy jest środowisko, w jakim żyjemy. Jest to środowisko właśnie ludzi empatycznych, ludzi otwartych na inność, bardzo, bardzo różnych ludzi, przez co poznaję dużo inne przestrzenie, takie przestrzenie mentalne i zainteresowania i sama taka praca z różnymi innymi ludźmi wymaga od ciebie zrozumienia, czym ci ludzie się zajmują, więc znowu to jest otwieranie się na ich kompetencje i tworzenie wspólnych rzeczy. To, co powiedziałaś, podsumowałabym zdaniem: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli jak wykreujesz swoją rzeczywistość, tak się będziesz czuł. Czy się z tym zgadzasz? Myślę, że tak. Szczególnie, że właśnie pierwszą rzeczą, którą robię w dniu, żeby ten dzień był udany, jak już mówiłam, małe kroczki się liczą, jest ścielenie sobie łóżka. I to mi pokazuje, że o siebie dbam, że chcę mieć czystą przestrzeń. I też jest przyjemne, kiedy wstaniesz i od razu coś zrobisz faktycznie dla siebie, takiego małego. I potem to łóżko jest takie ułożone przez cały dzień. I to jest nawyk, który wykreowałam w sobie właśnie po to, żeby nie odkładać rzeczy na później. I takimi małymi krokami, jak takie małe nawyki, jak odłożenie kubka, czy właśnie pościelenie łóżka, uczę się odpowiedzialności, i która się potem przekłada na większe projekty i pracę tak naprawdę. Jakich 3 przymiotników użyłabyś, aby określić, podsumować przestrzeń artysty? Wydaje mi się, że mogę powiedzieć tylko o swojej przestrzeni, bo każda jest inna, tak jak my jesteśmy inni, więc moja przestrzeń na pewno jest spokojna, jest w niej dużo melancholii. I ta melancholia bierze się ze mnie, ale właśnie melancholia nie jest smutkiem. Melancholia jest takim tęsknym spojrzeniem za czymś i wydaje mi się, że to nie jest uczucie, w którym chciałabym mieszkać cały czas, ale jest uczuciem, które daje mi dużo inspiracji i pozwala zajrzeć gdzieś głębiej. I wydaje mi się, że jest też narracyjna. Ja przy prawie każdym projekcie on opowiada jakąś historię o mnie, opowiada o jakichś emocjach. Te historie nie są niczym konkretnym, są czymś surrealistycznym. To tak jak emocji nie do końca możemy je opisywać. Ja wcale nie chcę ich opisywać. Pracuję raczej w ten sposób, że przedstawiam modelom czy osobom, które ze mną pracują, historię, to co bym chciała opowiedzieć. Czasami to jest scena, którą mogę opowiedzieć, a czasami to są tylko pojedyncze słowa. I z tego
tworzy się historia, w którą wszyscy wchodzą. Ostatnie pytanie, Zosiu. Na bazie tego, co dzisiaj powiedziałaś, zadam Ci bardzo szerokie pytanie. Jak być sobą? Piękne pytanie. Takie pytanie, które zadają wszyscy. I znowu myślę, że tutaj każdy ma swoją odpowiedź i nawiązując do tego, o czym rozmawiałyśmy, to właśnie ta filozofia wschodu jest nastawiona na znajdowanie swojej drogi i piękne jest w niej to, ja długo byłam agnostykiem, długo w nic nie wierzyłam. W tym momencie też nie wierzę w coś konkretnego, ale wierzę, że wierzę w świadomość, która łączy to wszystko i że musi być coś większego, skoro my istniejemy, co pozwala nam istnieć. I ta filozofia uczy cię, jak iść po drodze i jak tak naprawdę czytać znaki, które świat nam pokazuje i jak być odważnym w tym, żeby kroczyć po tej swojej drodze. I tak myślę, że każdy musi znaleźć swój przepis na swoją drogę. Przy znajdowaniu swojej drogi ważne jest to, żeby pamiętać, że nie jesteśmy sami w tym szukaniu. Jest taka przypowieść buddyjska, która bardzo ładnie to obrazuje. Opowiada o tym, że każdy z nas idzie po lądzie, czyli po gruncie, po którym umie się poruszać w naszym życiu, aż napotyka rzekę, czasami napotyka strumień, czasami napotyka morze. I tak jak przez strumień nie jesteśmy w stanie sami przejść, może będzie nam za zimno albo trudno, przez niektóre rzeki przepłyniemy, czasami po prostu potrzebujemy łodzi. I ta łódź to jest właśnie ten drugi człowiek, który nas nauczy, jak przejść przez tą rzekę, który pokaże nam, jak dojść, albo sam nas przewiezie do kolejnego brzegu i dalej już idziemy sami, wzbogaceni o tą wiedzę. Zosiu, dziękuję Ci za ten wywiad. Ja też bardzo dziękuję. Moi drodzy, Zosię znajdziecie na YouTubie i Instagramie, wpisując po prostu jej imię i nazwisko. Myślę, że ten wywiad otworzył oczy wielu osobom, bowiem tak naprawdę codziennie możemy zmieniać swoją rzeczywistość, czerpać inspiracje z filozofii, ludzi, sztuki, szukać swojej drogi, szukać siebie. Możemy manifestować, krzyczeć, płakać, śmiać się. Możemy być sobą, możemy być inni, możemy być dziwni, bo ta inność i ta dziwność jest wspaniała. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.